Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na moje makijażowe improwizacje. Będziemy korzystać sobie z książeczki Dictionary of Color Combinations. Wylosuję jakieś połączenie kolorystyczne i na jego bazie stworzymy sobie makijaż. Ostatni odcinek właśnie tego typu bardzo Wam się spodobał, co jest dla mnie mega miłe, mega się cieszę. Więc dzisiaj kontynuujemy temat i zobaczymy, co mi się wylosuje. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj jestem otwarta na i podwójne połączenia, i potrójne, i poczwórne, także nie tylko poczwórne. Tu z tej strony mam spis tych kolorów, a tutaj jakieś takie, wiecie, słowa wstępu, więc to sobie odseparowujemy i wybieramy jakąś kombinację kolorów. Nie wiem, co bym chciała. Może tutaj i może połączenie, które jest tutaj na dole. Coś takiego ciemnego. Mega fajne połączenie. Carmine Red, Violet i Raw Sienna, czyli mamy taki żółty brąz, mamy coś, to jest fiolet niby napisane, ale to jest taki, wiecie, taki niebiesko-fioletowy i karminowa czerwień. Nie wiem, czy mam jakiś ciuch, który odpowiadałby któremuś z tych kolorów, żeby tak dopasować, ale to najwyżej zobaczę później. Póki co mam taki pomysł, żeby zestawić taki kolor na oku i taki na ustach, żeby był taki mocny, ostry kontrast i pokombinować z takim kolorem, żeby zrobić może jakieś odcięcia albo jakiś eyeliner, jakieś coś może właśnie w tego typu odcień. Także lecimy. First things first. Zaczynam od bazy. Wypiszę Wam wszystkie kosmetyki, których będę używała na dole w opisie, bo też no nie każdy jest moim zdaniem istotny w tym momencie, żeby opowiadać Wam, co to jest, a mi troszkę to upłynni pracę i pozwoli, wiecie, myśleć kreatywnie, a nie myśleć o tym, czego używam. I wiecie co, coś mi tak podpowiada, żeby zrobić sobie taką bladą twarz, taki wybrać za jasny podkład, taki no niemalże, że biały, żeby na bazie tego był już taki mocniejszy kontrast, wiecie, tego oka i tych ust. Tutaj mam taki bardzo jasny odcień 01 Alabaster, więc nałóżmy go sobie i oby wyszedł naprawdę bladziuchno. Nie no, będzie bladziuchno, nie? Nawet nie wiem, czy bym nie chciała, żeby był jeszcze bledszy, ale może będzie spoko. Bo wtedy to już będzie taki, wiecie, biały, to może już nie będzie to samo. Ale żeby to dobrze wyglądało, to nie może przebijać nigdzie moja skóra ciemniejsza. Dlatego też pokrywam póki co usta, już wygląda to przerażająco. I może tutaj być takie odcięcie właśnie od reszty twarzy, żeby to była taki efekt trochę maski, dlatego nie przeciągam tutaj, że niby faktycznie jestem taka blada, tylko robię właśnie takie odcięcie w formie maski. Patrzcie, a rano wstałam z taką myślą, że zrobię dzisiaj jakiś taki użytkowy makijaż, bo po południu się spotykam z moją przyjaciółką, więc wiecie, żeby nie zmywać, nie robić kolejnego makijażu, to zrobię już coś takiego użytkowego. No i proszę bardzo, będzie bardzo użytkowy. Kurczę, na mnie to ten podkład wygląda naprawdę jakby był biały. Nie jest biały, tylko na mnie się wydaje bardzo biały. I w ogóle stapiam się teraz trochę z tłem. Założę sobie też korektor. Chyba jest ciutkę ciemniejszy niż ten podkład, ale dobra, już trudno. Chociaż może nie jest jakiś ciemniejszy, ale jest bardziej żółtawy, jednak w kolorze takim cieplejszym minimalnie. Na powiekę natomiast nie nakładam tego, chociaż aż się prosi, ale będę nakładała ciemny, taki fioletowo-niebieski cień, więc jak nałożę pod spód coś jasnego, to potem może on mi się, wiecie, może mi trochę zmienić kolor cienia, no nie? Ten cień może się wydawać bardziej taki zgaszony, blady. Przypudruję się pudrem i to tak porządnie się zabejkuje tutaj wszędzie. Będę chyba opierać się na suchych produktach, więc już mogę się utrwalić, ale mi się sucho zrobiło. Przechodzę do brwi i będę chciała ułożyć je tak, żeby sprawiały wrażenie trochę węższych. Kurczę, mogłam się nie pudrować, to bym je troszeczkę jeszcze tutaj przykryła z góry. No dobra, ryzyk fizyk. Troszkę tu z góry chcę dołożyć korektora. No dobra, całkiem się to udało. Jeszcze delikatnie od spodu. Spróbuję je delikatnie tak pokryć
cieniem, żeby były takie bardziej zdefiniowane, gdzie one się faktycznie znajdują. Teraz potrzebuję czegoś naprawdę chłodnego do konturowania. Tutaj mam taki bronzer z Vibo, który zawsze wypada tak mega szaro na większości karnacji, więc no mam nadzieję, że tutaj nie wyjdzie mi brązowo. O, jest chyba spoko, co? Fajny kolor. Właśnie taki, wiecie, brązerowy, ale nie za ciepły. Nie wychodzi pomarańczowo. Tu w ogóle też by spoko wyglądała taka szarość, ale chyba aż tak nie chcę iść. W ogóle jakbyście szukali takiego naprawdę chłodnego brązera, to ten jest dobry. Vibo Fake But Fabulous i numer 1, więc taka polecajka, jeżeli szukacie chłodnego brązera, bo korzystam z niego też na kursach, żeby porównywać różne odcienie brązerów i ten niemalże zawsze wypada na większości moich kursantek tak mega szaro, tak sino właśnie, więc jak potrzebujecie czegoś naprawdę chłodnego, naprawdę, to myślę, że ten będzie naprawdę spoko. Czyli Vibo Fake But Fabulous odcień 1. Zobaczcie, nawet na takim jasnym podkładzie, takim chłodnym, on nie wygląda pomarańczowo. Biorę sobie teraz taki większy pędzelek do cieniowania i lekko wykonturuję sobie jeszcze nos. O, nos się pojawił, słuchajcie, nagle, szoko. Szoko. Troszkę tutaj pod ustami też sobie nałożę. I tym konturowaniem tak schodzę troszkę do dołu. Takie robimy zejście. I leciutko też wyciągam tutaj skroń. I jeszcze delikatnie sobie nałożę w kąciki tego bronzera. Okej. Nice. Robię sobie właśnie przegląd kolorów. Wydaje mi się, że do ust, czyli ten Carmine Red, tutaj sobie zrobiłam porównania, najbardziej zbliżony będzie ten produkt od Fog in the Garden albo ten z RMS, więc na razie sobie odkładam dwa, a potem zobaczę, wiecie, jakie po prostu nasycenie chcę. Tutaj jest u góry ten z Bell, a tutaj jest RMS. Wydaje mi się, że ten jest taki najbardziej zbliżony ze wszystkich, ale jeszcze zobaczę, jaki efekt będę chciała uzyskać, czy bardziej jakiś taki rozmyty, czy precyzyjny, czy coś tam, więc na razie zostawiam sobie dwa. I jeżeli chodzi o oczy, to tutaj pod ten violet chyba najbardziej podoba mi się paletka Vintage Jeans Baby i ten odcień tutaj. Jeszcze bardzo podobny był w paletce C'est la Vie od The Dots, ale tak mam ochotę na tą paletę, bo tutaj właśnie są takie fajne, zgaszone, chłodne kolory, więc mogę w razie czego sobie rozblendować czymś z tej palety. Przygotowałam też sobie taki pigment błyszczący i paletkę z Flower Nose, bo tutaj u góry ten błysk jest właśnie taki przepiękny, taki niebiesko, jakiś tam fioletowy. A jeżeli chodzi o Raw Sienna, to moim zdaniem tutaj ten z paletki Italian Spritz jest bardzo zbliżony. Zaczynam sobie od tego brązu. Duży kulkowy pędzelek i tutaj sobie wprowadzam w wewnętrzny kącik ten kolor. Fajnie się wybija na bladej twarzy ten odcień, no nie? Taki mocny kontrast. A, zapomniałam jeszcze bazy pod cienie, girl. No nic, nadrabiam zaległości. Po prostu z tej ekscytacji całej, że muszę tutaj się skupić. I na dolną powiekę też go nakładam. I celowo taki duży pędzelek wzięłam, bo nie chcę, żeby to było zbyt takie skondensowane, precyzyjne, tylko rozproszone dosyć mocno. Na to jeszcze wejdzie nam właśnie ten niebieski, więc to jest na razie taka, wiecie, chmureczka. I lecę z zewnętrznym kącikiem, wyciągam go mocno tutaj na zewnątrz. Ale wam czuję taką buzię ściągniętą od takiego bakingu. Nie przywykłam. Tutaj jeszcze przy nosku to jeszcze chętnie sobie czasami nakładam. Jak chcę mieć pewność, żeby się wszystko utrzymało długo i wiecie, żebym się nie świeciła po godzinie. Ale tak na całą twarz to aż po prostu czuć takie ściągnięcie. Ale to jest nic, jak ludzie na przykład sobie robią jakieś charakteryzacje, wiecie, kleją jakieś rzeczy, jakieś silikony, nie silikony. To jest dopiero dyskomfort. Widziałam ostatnio taką rolkę, gdzie dziewczyna sobie robiła, pomalowała całą twarz, tam nie pamiętam, na fioletowo powiedzmy. Potem zakleiła sobie usta
jakąś taką folią czy czymś tam i na to nałożyła właśnie make-up i robiła sobie takie kropeczki jakby, że tak coraz gęściej, coraz rzadziej, tak wiecie, tak jakby nie miała ust. Potem zrobiła to samo na oku, też zakleiła sobie oko i też robiła takie kropeczki i potem zrobiła to samo z drugim, tylko tutaj była folia nie taka, no była przezroczysta, więc sobie zostawiła taką, wiecie, małą taką przestrzeń, ale już sobie wyobrażam, że tutaj nic nie widzisz, tu nic nie możesz mówić i tu jeszcze masz tylko tak troszeczkę odkryte oka i robić w czymś takim make-up, nie? Ja po prostu podziwiam takich ludzi. I to na sobie, tak? Bo jeszcze na kimś to tam nie problem, no nie? Ale na sobie coś takiego robić i żeby wszystko kontrolować i widzieć, to jest w ogóle niesamowite. Podziwiam i za pomysł, i za umiejętność, i za taką determinację, żeby w ogóle chciało się coś takiego robić, bo to wiadomo, że jest niewygodne. Mam nadzieję, że miała dużo wyświetleń, bo było tego warte. Okej, wygląda to fajnie. Teraz sięgam sobie po ten nasz niebieski, mniejszy pędzelek, czyli ten najciemniejszy, w ogóle też piękny kolor. I tutaj go sobie dokładam. Jak dzisiaj nagrywam, to jest bardzo chłodno na zewnątrz i tak sobie myślę, że w sumie spoko, bo wczoraj było ciepło, naprawdę ciepło i taki make-up ciężko by mi było zrobić w taki upał, bo po prostu buzia się grzeje szybko i poci i ciężko jest takie rzeczy robić, jak jest tak gorąco, więc chociaż taki plus, słuchajcie, z tej pogody takiej małoletniej, że mogę sobie zrobić make-up odjechany. Słuchajcie, no make-up to jest po prostu pocieszenie na wszystko, nie? Lekarstwo na wszystko. Tutaj blenduję te cienie, ale też nie staram się za wszelką cenę, żeby to blendowanie było takie absolutnie idealne, żeby wszystko po prostu tworzyło taką chmureczkę. Jak to będzie takie lekko takie niedbałe, takie lekko plamiste, moim zdaniem fajnie to będzie się tutaj prezentować. Trochę bardziej teatralnie, dlatego też nie walczę za wszelką cenę o to, żeby było tak, wiecie, totalnie idealnie to wyblendowane. No ma być wyblendowane, ale nie musi być tak totalnie ideolo, nie? To tworzy efekt w sumie takiej trochę ręcznie malowanej jakiejś lalki albo jakiejś kukły. Takie mam skojarzenie. I nakładam sobie ten sam cień teraz w zewnętrznym kąciku. Czyli mieliśmy iść w jakieś takie graficzne rzeczy na tym, ale jakoś tak mi się koncepcja trochę zmieniła. Jakoś ta blada twarz chyba mnie zainspirowała do czegoś takiego, bo tutaj od razu mi się kojarzy to z latami 20. No i właśnie ta blada twarz plus taka cienka brew, więc od razu to jakoś tak się chce inaczej to wycieniować. W ogóle na takim bladym makijażu, na takiej bladej cerze od razu jakoś to oko takie się robi bardziej wyraziste. Kolory mocniej widać, to cieniowanie tak się wydobywa, bo w zasadzie no, oko widać bardzo mocno. No samo w sobie jest dosyć wyraziste, no wiadomo, to jest ciemny kolor, ale na tej bladej cerze to jeszcze bardziej, nie? Jeszcze bardziej to wszystko tak wygląda. Mega mi się póki co podobają te kolory. Myślę, że wygląda to genialnie i z czerwonymi ustami to będzie absolutny sztos, nie? To będzie po prostu taka marionetka, jakaś kukła albo coś takiego. Petarda. No taka paskudna tutaj mucha lata i mi hałasuje. No super to wygląda. Naprawdę petarda. Ja chyba jeszcze, wiecie co, poszukam takiego bordeaux, takiego karminowego, czerwonego i też gdzieś tam delikatnie sobie jeszcze przeblenduję. Myślę, że potem jeszcze wprowadzimy sobie odrobinę takiego koloru na policzek, gdzieś tam tak bardzo delikatnie. Wydawałoby się prosty ten kolor, no bo taki karminowa czerwień, nie? Ale powiem Wam, że jak tak sobie porównuję te kolory, takie, które mam w paletach i szukam go, to większość jednak tych burgundów to tak mocniej wpada w fiolet, w taką wiśnię, a ten jednak jest taki ciepły. No autentycznie, wszystkie borda, które porównywałam i czerwienie są takie właśnie wpadające w fiolet, w róż a to jest takie no normalnie jakby w cegłę delikatnie wpadało, co nie? Jakby w taki pomarańcz. Więc myślę, że po prostu połączę sobie, na przykład tu mam takie jakieś bordo z czerwienią i powinno gdzieś tam mniej więcej coś takiego mi wyjść. Aczkolwiek obawiam się, że wiecie, że zrobię coś too much, więc biorę taki jakiś bardzo leciutki pędzelek, taki naprawdę leciuteńki i troszeczkę maczam w tych cieniach, odklepuję i dopiero lekko wprowadzam, żeby to nie był taki bardzo dosłowny kolor, tylko taki
sznycik. O, tutaj na przykład pod okiem fantastycznie to wygląda. Nawet tak pociągnę tutaj niżej. W dolinę łez pójdziemy. Ją podkreślimy mocniej. No, fajnie. Troszkę więcej się dzieje kolorystycznie. Chociaż teoretycznie jakoś mocno tej czerwieni tutaj nie widać. Ale genialne połączenie tych kolorów, naprawdę. Normalnie ta książeczka to jest złoto. Minimalnie też rozcieram sobie tym nosek. Mucha! Sio stąd! O, i wyszła. O, wróciła. Mucha! Leciutko też przyblendowuję sobie to miejsce. Niby niewiele, ale jednak tak się kolorystycznie coś tutaj więcej dzieje i jest mniej oczywiste. Mega, mega spoko. Resztką tego, co mam na pędzlu, tutaj sobie rozcieram Kufidyna, bo myślę, że będę nakładała pomadkę tak mocno ją rozcierając. Z tym różem jeszcze się powstrzymuję, bo nie wiem do końca, jaki efekt chcę uzyskać, więc chyba najpierw skupię się na ustach. Już bardzo chcę coś nałożyć na te usta, bo mam takie od tego podkładu takie suche i brzydkie. Biorę sobie tą pomadkę z RMS Legendary Serum Lipstick w odcieniu Monika i rozklepuję sobie tutaj też poza krawędzie i rozcieram. Polecam jakiś mały pędzelek albo robisz to bardzo ostrożnie, bo twarz już jest zabejkowana. Jak jakiś błąd się popełni, to będzie ciężko to naprawić. Jak roztaram teraz tą pomadkę, to wydaje mi się bardziej fioletowa. Chyba dołożę sobie trochę tej. Tu konturówką wyciągam sobie jeszcze tak kąciki, żeby były... Trochę nam się robi z tego taki pierrot, trochę clown, trochę nie wiem co, ale podoba mi się. Wiecie co? I biorę sobie ten brąz i jeszcze sobie rozcieram tutaj ten łuk Kupidyna właśnie tym brązem. Wow. O wow. Ja cię kręcę. No i bo tak naprawdę jeszcze nie skończyłam makijażu oka, a już tutaj przyszłam do ust, bo wiecie, muszę kontrolować koncepcję. Wracam sobie do tej palety i tu jest taki jasny, błyszczący cień i nakładam go na środek powieki. On ma taki delikatnie niebieski blask, więc bardzo spoko. Fajnie jak jest tutaj taki jasny punkt. Myślę, że chciałabym sobie przejść teraz do tej palety i tego niebieskiego i troszkę go tutaj wprowadzić też. Troszeczkę. I na dół. Tutaj. Yes. I like it. Wytuszuję rzęsy. Tutaj mam akurat granatową maskarę, która i tak wypada bardziej jak czarna niż granatowa, ale myślę, że dobrze dopełni ten look, więc tuszuję i zobaczymy, co dalej. Dobra, rzęsy wytuszowane. Myślę, że to wygląda mega, mega creepy. Wiecie co? Pomyślałam, że najpierw, jeśli chodzi o róż, to użyję sobie tego brązu właśnie, takim skośnym pędzelkiem, bardzo ostrożnie. O, nic się nie nakłada. I trochę tutaj też sobie nałożę brązu. Może nawet piegi sobie zrobię? Dobra, i lecę z takim bordowym cieniem, karmelizowany. Też bardzo, bardzo ostrożnie. Fajny ten nohal taki czerwony. Podoba mi się. I trochę policzek. Biorę sobie puszek i beżowy cień tutaj. I beżowym cieniem jeszcze delikatnie czyszczę sobie ten nos. Piegi. Jeszcze trochę rozświetlacza i zapraszam Was na Big Reveal. And this is the finished look. No wow. No po prostu...
Już nie mogę się doczekać, jak obfotografuję ten make-up i jest po prostu kosmos. No i sprawdźmy sobie nasze tutaj combo kolorystyczne. Nie jest takie bardzo wyraziste, bo to jest wszystko, wiecie, takie porozcierane, więc jest bardziej subtle, ale no inspiracja jest moim zdaniem widoczna. Tutaj dorysowałam sobie trochę takich rzęsek, zobaczcie, takie rzęski tutaj na dole, a tutaj sobie przykleiłam sztuczne, które tak właśnie posklejałam w takie, wiecie, w takie rożki, w takie kępeczki. To tak, wiecie, poza kamerą dodałam trochę więcej różu, rozświetlacza i wydaje mi się, że to jest kozak. To jest kozak. Czekam na Wasze skojarzenia, z czym Wam się kojarzy ten make-up, jak go nazwać. Uwielbiam Wasze skojarzenia, więc koniecznie piszcie, co Wam przychodzi do głowy, jak patrzycie na mnie. Czy jakaś laleczka, Chucky, czy jakiś inny clown, czy może w ogóle jeszcze coś innego. Zaskoczcie mnie! Jeśli lubicie makijaże inspirowane tą książeczką, to zawsze mi kciuka do góry. Jeśli chcecie, abym kontynuowała temat i gdzieś tam szukała kolejnych połączeń kolorystycznych, to dajcie mi koniecznie znać i widzimy się w następnym odcinku. Gorąco Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Was nie wystraszyłam. Jeśli tak, to przepraszam. Do następnego. Pa, pa.